Fotel go przerósł. Czy dobrze mnie widać? No to zaczynamy. Wiosennie wychylając się zza zielonego krzaczka, witają się z Wami klasycznie w kolejnej sesji Q&A Maciej Kilim I Robert Mularczyk. Witajcie, a my dzisiaj skupimy się na kolejnej grupie pytań, które pojawiły się pod naszymi filmami, tudzież zostały do nas bezpośrednio w internecie skierowane. To zaczynamy. Maćku, BZ, a gdzie Corolla Cross? Podaliście ceny tego elektrycznego modelu, a kiedy podacie ceny Corolli Cross? Przecież Corolli Cross sprzeda Toyota w Polsce nieporównywalnie więcej od tego elektryka. I tutaj jest racja. Na pewno sprzedamy go nieporównywalnie więcej. Mówię o Corolli Tak, to Cross. prawda. No oczywiście samochody elektryczne stanowią około 2% sprzedaży na rynku. U nas będzie podobnie w tym roku i w przyszłym. Natomiast Corolla Cross zdecydowanie większej ilości sprzedamy, to prawda. Natomiast dlaczego pokazujemy cenę najpierw samochodu elektrycznego? No dlatego, że pojawi się jako pierwszy. Tak naprawdę BZ4X w salonach pojawi się już w czerwcu, już albo dopiero, zależy jak na to spojrzeć. Natomiast Corolla Cross swoją premierę będzie miała na początku października, stąd też oczywistym jest, że na cenę i na to auto trzeba będzie trochę dłużej poczekać. Natomiast przedsprzedaż Corolli Cross i co z tym idzie też publikacja cen odbędzie się na początku czerwca właśnie, w związku z tym już niebawem. Zapraszamy do śledzenia naszych stron internetowych i ogłoszeń parafialnych u dealerów, bo tam też się na pewno te ceny pojawią. Pędzimy dalej. O, ciekawe kolejne pytanie, Maćku. Czyli ceny muszą rosnąć, więc rosną. A jak przyjdą lepsze czasy i ceny powinny maleć, to w najlepszym przypadku się zatrzymają, bo zawsze, jak to zostało ładnie nazwane, klient finalny musi dostać po 4 literach. No to jak to z tymi cenami, Maćku, jest? Trochę poopowiadajmy może o kuchni Toyota. No tak, bardzo dobre pytanie tak swoją drogą, bo łatwo się podnosi ceny, tak się może wydawać, natomiast opuszcza dużo ciężej. No nie do końca tak jest, szanowni państwo, bo tak, po pierwsze to nie jest nasza prywatna firma, no niestety, jeszcze, nie jest. Chyba nie będzie, Niestety nie jest. mamy takiej szansy. Natomiast te ceny też nie ustalamy sami sobie, tak? No mamy swoją centralę, to się odbywa na drodze dość poważnych negocjacji. Ja dodam może trochę od tej kuchni, jeżeli mogę, Maćku, pozwolić, że wejdę w słowo. Najpierw fabryki mają swoje koszty tak zwane produkcji samochodów, które w ostatnich miesiącach dość mocno wzrosły. Pokazują nam poprzez swoją centralę europejską, ile nas jako lokalnych dystrybutorów będzie kosztował dany model i rozpoczynamy dyskusję z centralą europejską na temat tego, ile to auto powinno z wszystkimi marżami, niemarżami kosztować na danym rynku, w tym przypadku polskim. No i porównujemy to do konkurencji oczywiście. Dokładnie tak, to jest zawsze najważniejszy punkt odniesienia. W związku z tym, jeżeli będzie tak, że te ceny na rynku spadną, nasze oczywiście też będą spadać. Bo to będzie oznaczało, Natomiast że zaistniały warunki ku temu, żeby Dokładnie można było tak. te ceny obniżyć. Dokładnie tak. Natomiast warto powiedzieć jeszcze o innym przykładzie, żeby, no to nie jest tak, że my te wszystkie pieniądze tak zagarniamy dla siebie. Tak nie jest. W ogóle jest tak, że każdy, kto pracował w korporacji, wie o tym, że tak naprawdę tutaj no, nie jest celem ten dochód, żeby był jak największy. Tu i teraz. Tu i teraz. Dochód musi być dokładnie taki, jaki był założony. Jeżeli jest większy, no to wtedy na przyszły rok fiskalny dostajesz wyższy cel. W związku z tym nie jesteśmy tym zainteresowani. Nie, bo Proszę sami państwa, sobie nie chcemy wbrew pozorom. kręcić tego bacika tak zwanego na siebie. Tak, w związku z tym staramy się zawsze negocjować z tą naszą centralą, żeby ceny były możliwie jak najniższe i ten cel też jak najniższy. Natomiast może o innej kwestii powiemy, o akcyzie, tak? Żeby pokazać, to jest jak... ciekawy przykład równania w dół, bo w momencie, kiedy pojawiła się możliwość już jakiś czas temu obniżenia akcyzy ze względu na centralny plan dofinansowania tego podatku przez państwo, to my żeśmy z ręką na sercu po odjęciu wszelkich podatków całość tej obniżki akcyzowej przenieśli w obniżoną cenę samochodu. Chodziło o hybrydy w tym przypadku. Dokładnie i w ogóle nie musicie państwo wierzyć Robertowi, trzeba sprawdzić cennik w internecie, jest to dokładnie pokazane w zależności od pojemności silnika, ta wartość akcyzy jest inna i też wartość obniżki też inna, natomiast to wciąż tam figuruje w cenniku, także no pamiętajmy o tym, że Toyota to jest firma globalna, duża, ogromna firma z wielkimi tradycjami, w związku z tym no nie możemy sobie pozwolić na jakieś takie niepoważne ruchy. W związku z tym zdecydowanie zawsze jasne, proste, uczciwe zasady. Więc my nie tylko klientowi finalnemu podnosimy cenę, ale też jak możemy obniżamy i to widać na przykładach. Kolejne pytanie. Jaki jest sens kupowania
Pro Ace'a platformy, skoro za mniejsze pieniądze można mieć prawdziwą Toyotę Hilux z napędem 4x4? O, to prawda, prawdziwą Toyotę Hilux z napędem 4x4 można mieć za nawet mniejsze pieniądze wersję podstawową. Natomiast to wszystko zależy, czego się oczekuje od samochodu, bo oczywiście Hilux 4x4 jest świetnym autem, natomiast Pro jest platforma, o którym tutaj Pan mówi, też ma swoje zalety nad Hiluxem. Warto wymienić chociażby ładowność, to jest większe auto, tak, więc w związku z tym ładowność jego jest nie tona, tylko tona 320, coś tam, więc sporo więcej. Ta skrzynia ładunkowa w przypadku Pro Ace'a platformy, ona jest i dłuższa, prawie pół metra, i szersza, 40 cm. Dużo bardziej ustawna. W zupełnie innym aucie, tam się mieszczą cztery tak palety spokojnie, w związku z tym to auto jest zupełnie inne, chociażby do załadunku, burty, wszystkie trzy można otworzyć, opuścić, także to jest zupełnie inne auto, więc tak, oczywiście można, ale zależy, jak jeszcze raz powtórzę, co klient potrzebuje. Najważniejsze jest to, że ma wybór, tak? W naszym przypadku w sklepie jest i Hilux, jest i Pro jest platforma, także w zależności od potrzeb można wybierać. A ja tylko dodam, że jak panowie od Maćka wprowadzili całą gamę, całą rodzinę Pro Ace'ów, czyli naszych samochodów dostawczych do sprzedaży w Europie, u nas w tym przypadku w Polsce, to ten udział sprzedaży samochodów dostawczych w tej chwili w całościowej sprzedaży Toyoty w ciągu roku to jest ponad 10%. Jak widać, jest się osobiście, oferta szeroka ma sens. Dokładnie, nawet jest tam około 12-13%, także sporo więcej nawet niż 10%, tak. I z tego co wiem, to będzie rosło. Podobno. Takie są plany. Miejmy nadzieję. To przejdźmy jeszcze do jednego tematu na dzisiaj, czyli dostępność samochodów. A dostępność zaczynamy takim tematem dość wrażliwym. Swego czasu jako Toyota i Lexus gwarantowaliśmy cenę w momencie zamówienia samochodu, nawet jeżeli trzeba było dłuższą chwilę na ten samochód poczekać. I tu jest konkretne pytanie. Czy osoby, które zamówiły pojazd z gwarancją ceny, o tym właśnie mówimy, i będą odbierały samochód na przykład w kwietniu, czyli teraz, zapłacą taką kwotę jak w dniu zamawiania? Znaczy tak, jeżeli zamawiał pani cenę z gwarancją ceny, to jest gwarancja ceny. Oczywiście, że tak, nawet i później, tak, na samochody, które będą odebrane nawet pod koniec roku. Gwarancja ceny to gwarancja ceny. Oczywiście cena z umowy jest gwarantowana, w związku z tym tak, nie trzeba się obawiać. I tym pytaniem kończymy tę sesję Q&A'ów. Jak zawsze z uśmiechem na ustach i z podniesioną głową, z podniesionymi głowami żegnają się z Wami Maciej Kilim i Robert Mularczyk. A my zapraszamy Was na kolejną sesję. Jak chcecie wiedzieć więcej o Toyocie, dowiedzieć się więcej, co tam w trawie w Toyocie piszczy, to zapraszamy na nasze kanały socialowe, w tym na Toyota Insider na YouTubie, czy na mój Instagram. Do zobaczenia. I prosimy oczywiście o pytania. Oczywiście, prosimy o pytania. My się pytań, jak widzicie Państwo, nie boimy, na każde odpowiadamy. Co najwyżej wymaga to dłuższego namysłu ze strony Maćka. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia niebawem.